Wędkarstwo dla jednych jest to prosta forma jakiegoś takiego weekendowego wypoczynku połączona z jakimś tam spędzeniem czasu z rodziną, grillowaniem i tak dalej, a dla innych jest to totalne zawodowstwo, starty w zawodach, wyjazdy zagraniczne i pełne jakby skupienie na tym. Jest też w Polsce sporo osób, które gdzieś tam wchodzi w ten temat zawodowo i też jakby zarobkowo. Wszystko musi być tip-top. Poczynając właśnie od produktu, który ja im dostarczam, czyli od wędek, przez kołowrotek, przez linkę, pozostałe elementy, wszystko musi być dobrane perfekcyjnie przygotowane, tak żeby odnieść sukces. Ale jest ogromna rzesza ludzi, moich klientów, którzy bardzo cenią sobie wolny czas, który mają, nierzadko ciężko pracują i ten moment, weekend, który im pozostaje, chcą celebrować, a żeby go celebrować odpowiednio, muszą mieć do tego fajne narzędzia, tak? Kiedyś jeden klient powiedział mi, że ciężko pracował na to, co sobie kupił i wymaga najwyższej jakości, bo ma tak mało czasu, że ten czas jakby chce spędzić posiadając jakby najlepsze narzędzie i takie, które on przede wszystkim chce, tak? Początek cały to jest dość długa historia, która zaczęła się od fascynacji jedną z technik wędkarstwa spinningowego, taką, którą popularną w Stanach. I z racji braku dostępności takiego sprzętu w Polsce zacząłem poszukiwać możliwości zamówienia takiego wędziska. Okazało się, że kilka osób już w Polsce takie rzeczy wykonywało w tamtych czasach. Zrobiono dla mnie taką wędkę, połowiłem ją trochę, zakochałem się w tym i jakby to, że uczestniczyłem w procesie powstawania tego, mogłem obserwować, jak ona powstaje, trochę mnie zaraziło, że może warto było samemu spróbować. W tamtych czasach dostępność materiałów była dosyć ograniczona, bo zajmowało się tym w Polsce raptem kilka osób, które nie dzieliły się jakby w otwarty sposób wiedzą i tymi materiałami. Dopiero pojawienie się tutaj pracowni po sąsiedzku w Gdańsku, która miała tych materiałów sporo, jakby pozwoliło na to, żeby samemu coś zacząć działać. No i krok po kroku gdzieś tam na stole kuchennym zacząłem coś działać i od tego się zaczęło. Pracuję na materiałach pochodzenia naturalnego, czyli drewno. Drewno przede wszystkim stabilizowane dla zachowania jego parametrów, zablokowania dostępu wilgoci. Tu też mamy bardzo duży zakres gatunków, od gatunków rodzimych, tańszych po gatunki ekskluzywne, importowane. Bardzo ważnym materiałem, który strasznie popularny i bardzo fajnie się rozwija, jest takim materiałem, który w ogóle ma perspektywy rozwoju, jest włókno węglowe. Z niego powstają jakby podstawowy element do budowy wędek, czyli blanki, czyli te rdzenie węglowe, ale także masa dodatków, czyli uchwyty kołowrotków, elementy rękojeści. Tego włókna węglowego jest naprawdę ogromny wybór w różnych strukturach, kolorach, możliwościach kształtowania przez różnego rodzaju żywice epoksydowe. Można z nich tworzyć samodzielnie, można z gotowych bloków. Robiłem ostatnio kilka projektów na żywicy, która miała zalane włókno węglowe w środku razem z płatkami złota. Także generalnie jedynym ograniczeniem jest chyba w tej chwili fantazja. Korzysta się ze wszystkiego, co praktycznie ma jakiś większy sens. Mam projekty na koncie z bursztynem, z metalami szlachetnymi. Często są to elementy, które korespondują z wyposażeniem, z ulubionym nożem, z ulubionym nawet samochodem. Bo robiłem wędki, które nawiązywały do na przykład Empower w BMW. Ja jestem tutaj po to, żeby spełniać fantazję klientów. Jeżeli ktoś przyjdzie i powie, że chce wędkę z elementami skóry, drewna, złota, czegokolwiek, to wszystko do zrobienia, kwestia jakby tylko podejścia, czasu, zaangażowanych środków, zaangażowanego czasu. Często jest tak, że dostaję coś nowego i nagle jest wow, nic się nie liczy, muszę to zrobić to dzisiaj, muszę to dzisiaj zamontować, sprawdzić, jak to działa, jak to wygląda. I wtedy w tym momencie ta pasja jest ważniejsza. Jestem w stanie czasami nawet rzucić wyjazd na ryby, bo dostałem nowe materiały, które chcę sprawdzić, wypróbować, szybko je zrobić. Ja nieskromnie powiem, że jakby nie mogę usiedzieć na miejscu i czy to była wcześniej praca zawodowa, czy to jest teraz moja praca i połączona z pasją, czy nawet sama pasja wędkarstwa, ja muszę ciągle coś zmieniać, muszę ciągle coś kombinować, dokładać coś nowego. A rynek na to pozwala, bo rynek sam się napędza, zdrowa konkurencja też sama się napędza i ciągle poszukuje czegoś nowego. Ja mam na koncie kilka produktów, którymi się lubię chwalić. To są rękojeści anatomiczne, które bardzo fajnie trzyma się w ręce, które powodują, że jakby to zmęczenie jest mniejsze, że chwyt jest pewniejszy. I takie rzeczy robię ręcznie z drewna, z włókna węglowego.
tej chwili mogę zdradzić, pracujemy nad uchwytem z włókna węglowego całkowicie pustym, bardzo lekkim, który też będzie jakimś tam krokiem do przodu. Pierwsza rzecz i najważniejsza i chyba taka, która wymaga największego zaangażowania, to jest wywiad z klientem. Muszę wiedzieć, do czego ma służyć ta wędka, jakie ryby, jakie przynęty, jakie warunki, jakie łowisko, jaki kołowrotek, jakie linki. No generalnie jest masa pytań, którą powinno się zadać przed wyborem. Potem oczywiście pada moja sugestia co do tak zwanego użytego blanku, czyli tego rdzenia, tej podstawy, na której się buduje wędkę. No a potem to już tak naprawdę pytania o design, czyli o potrzeby, o to, co się podoba, o to, co ma się tam znaleźć. Zamykamy projekt, przystępuję do robienia. Blank trzeba sprawdzić, trzeba pouginać, trzeba wyznaczyć jakby rozstaw przelotek na tym blanku, czyli gdzie mają znaleźć się przelotki, które będą prowadziły linkę po blanku. Trzeba znaleźć punkt, w którym ma być zamocowany uchwyt kołowrotka pod kołowrotek, który wcześniej klient powiedział, że będzie używał, tak żeby znaleźć idealny balans, punkt wyważenia, przygotować materiały do rękojeści. Montujemy najpierw rękojeść, potem zakładamy przelotki, potem te przelotki są tak zwane omotki, czyli nici, którymi mocujemy, są lakierowane. Wysycha, pokrowiec, wysyłka i łowimy. Oczywiście zaczęło się od polskiego rynku i eksplorowania tego polskiego rynku, ale wędkarze to też takie plotkarze trochę i mają ogromną sieć znajomości, więc dosyć szybko zacząłem trochę tak eksplorować moje produkty, czy eksplorować Europę. Też fajnie jest to, że polski produkt, to nawet nie chodzi, że mój, ale że polski produkt i polskie rzemiosło jeździ po Europie i jest kupowane nie tylko przez Polaków. Ja miałem taką wizję na początku, jak rezygnowałem z pracy biurowej w korporacji i zaczynałem tutaj się bawić w budowanie wędek, że jak będę już elementem tej branży wędkarskiej, to będę po prostu siedział cały czas na rybach i będę łączył jedno z drugim w taki sposób bardzo zrównoważony. Niestety tak nie jest. To znaczy wędkarstwa mam mniej niż miałem wcześniej, dlatego że ilość pracy jest na tyle duża. Jeżeli pracujesz też przy materiałach bardzo wymagających, te wszystkie etapy obróbki nie trwają chwilę, bo trwają bardzo długo. Są to rzeczy bardzo precyzyjne, wymagające precyzji i czasu. No tego czasu jest mniej. No, dla mnie nie ma nic fajniejszego niż telefon tam po tygodniu, czy SMS, że jest bajka, że jest super, że wszystko działa, że jest tak jak miało być. I to jest chyba najlepsza nagroda w tym wszystkim.